Jeszcze raz zrobimy próbę tego silnika, tak jak robiliśmy to już w poprzednim odcinku. Już zaczyna się delikatnie obracać i troszkę zwiększę napięcie. To była firma założona w 1915 roku w Cleveland w Ohio jako Domestic Electric Company. No i teraz montuję silnik tutaj w obudowie. Wkładam go po prostu w ten sposób. Tutaj będzie przykręcony. Także myślę, że wyszła z tego taka dosyć fajna blokada, która powinna chronić ten przewód. No i będzie to wszystko czekało, aż znajdziemy pasujący wyłącznik. Dobra, wydaje mi się, że to już wszędzie dookoła weszło. Troszeczkę jak zakładanie opony na felgę. Na wygląd odkurzacza to jakoś specjalnie nie wpływa. No ja go na razie zostawiłem na zewnątrz, ale chciałem wam pokazać przede wszystkim fantastyczną kopertę, w której chyba znajdowały się oryginalnie papierowe worki na kurz. No i myślę, że na tyle, na ile byłem w stanie, tutaj ten wąż zabezpieczyłem, przynajmniej w tych miejscach, w których on się najbardziej rozplatał. Cześć, bardzo chciałbym was dzisiaj zaprosić na drugi odcinek poświęcony temu staremu amerykańskiemu odkurzaczowi Compact Model C6 wyprodukowanemu przez Interstate Engineering Corporation w Anaheim w Kalifornii. Mówię drugi odcinek, bo nie liczę takich króciutkich relacji, które wam pokazywałem o silniku czy o wyłączniku do tego odkurzacza. W poprzednim odcinku zdążyliśmy zrobić następujące rzeczy. Przede wszystkim rozmontowaliśmy ten odkurzacz. Sprawdziliśmy, że niestety nie działa w nim oryginalny wyłącznik i przyznaję, że z tym wyłącznikiem będzie trochę problem, bo obejrzałem sobie tutaj różne, które mam albo które gdzieś tam były dostępne, ale żaden z nich tak naprawdę tutaj do tego odkurzacza nie pasuje, więc na razie chyba zmontujemy ten odkurzacz bez tego wyłącznika. On będzie, nie wiem, uruchamiany na przykład poprzez włączenie do listwy zasilającej z wyłącznikiem. No ja postaram się taki wyłącznik, który tutaj by pasował, gdzieś zdobyć. Przyznaję, że spróbuję też zreperować ten, który w tym odkurzaczu się znajdował, ale trochę, gdyby to był mój odkurzacz w mojej kolekcji, to bym go z takim zreperowanym wyłącznikiem sobie zostawił, ale ponieważ ten odkurzacz muszę odesłać do jego właściciela, któremu, nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję za wypożyczenie tego odkurzacza. Bardzo dziękuję Rafałowi za udostępnienie tego urządzenia do prezentacji na kanale. Więc no, po pierwsze nie chcę ryzykować bezpieczeństwa użytkowania takiego zreperowanego wyłącznika. Po drugie też nie chcę ryzykować, że on za chwilę się zepsuje i trzeba będzie ten odkurzacz z powrotem do mnie przysyłać albo oddawać gdzie indziej do naprawy, bo nie będzie on działał, więc prawdopodobnie na razie z tego wyłącznika zrezygnujemy. Zresztą w momencie, kiedy ten odkurzacz demontowaliśmy, ten wyłącznik i tak był już odłączony, czyli zepsuł się dużo wcześniej i ktoś kiedyś go odłączył i po prostu był ten odkurzacz uruchamiany właśnie po włączeniu do gniazdka. Natomiast na szczęście sprawny okazał się ten silnik i co ciekawe, jest to silnik przewidziany na napięcie 230 V, nie 110 czy 115, jak napisane jest na tabliczce znamionowej odkurzacza, czyli tak sobie myślę, że albo był to odkurzacz przewidziany na eksport, albo po prostu kiedy ten odkurzacz trafił do Europy, to został ten silnik wymieniony, aczkolwiek jest to silnik amerykański firmy Lam Electric, o której historii sobie też jeszcze króciutko porozmawiamy. Jeszcze raz przed zamontowaniem ten silnik wypróbujemy. To jest chyba wszystko, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku, a teraz oczywiście będę chciał, tak jak już powiedziałem, zamontować ten silnik, zmontować ten odkurzacz, na razie bez wyłącznika, sprawdzić jak działa i trochę może jeszcze poszukać informacji o jego historii. Ale zanim wezmę się do montażu tego odkurzacza, no to chcę jeszcze zrobić to, czego w poprzednim odcinku nie zrobiliśmy, czyli troszkę wyczyścić w środku tę, jak widzicie, dość mocno zakurzoną obudowę. Ja sobie tutaj już przyniosłem odkurzacz i najpierw spróbujemy tę obudowę odkurzacza odkurzyć.
Dobrze, myślę, że to wystarczy. Silnik tego odkurzacza odkurzyliśmy poprzednio. Może jeszcze troszeczkę te rdzawe naloty na obudowie zaraz wyczyszczę. Tutaj, nawiasem mówiąc, jest to zagłębienie, w którym montowany jest wyłącznik tego odkurzacza. No i tutaj niestety nie wszystkie wyłączniki w to miejsce się mieszczą. Aha, w poprzednim odcinku zapomniałem powiedzieć, dziękuję Rafałowi, że w komentarzu zwrócił na to moją uwagę. Tu po jednej stronie jest taki ładny napis Compact IEC Interstate Engineering Corporation Electra, natomiast po drugiej stronie tego odkurzacza znajduje się takie wyraźne miejsce po naklejce. To była naklejka, tak jak sobie patrzyłem w internecie na inne modele tych odkurzaczy, chyba na jubileusz produkcji tego modelu Compact, bo on był produkowany przez kilkadziesiąt lat. Wydaje mi się, że gdzieś z początku lat 60. czy z pierwszej połowy lat 60. umieszczane były na niektórych modelach tego typu naklejki. Jeszcze spróbuję taką mniej więcej w internecie znaleźć. Natomiast teraz się tak zastanawiam, czy ta naklejka faktycznie tutaj była, czy pozostały tylko takie ślady po niej, czy ona być może odpadła, nie wiem, w transporcie tego odkurzacza. Ja jeszcze na wszelki wypadek sprawdzę w tym kartonie, czy gdzieś tam się nie zawieruszyła, ale przyznaję, że od początku nie pamiętam, żeby była tutaj naklejka. Są tutaj tylko resztki jakichś napisów jeszcze widoczne i prawdę mówiąc nawet nie wygląda to jakoś tak, jakby to w ostatnim czasie chyba odpadło. No ale sprawdzę jeszcze w tym kartonie, jak to jest i spróbuję poszukać, nie wiem, na 20 czy na 22 rocznicę produkcji tych odkurzaczy takie naklejki w tym kształcie naklejano, czyli zakładam, że gdzieś około roku 1964, co mniej więcej pokrywałoby się z naszymi ustaleniami dotyczącymi wieku tego odkurzacza. Jeszcze troszeczkę zaraz tę obudowę w środku przetrę płynem, ręcznikiem. Wytrę też ten przewód zasilający, bo on jest dosyć brudny i postaramy się to zaraz zacząć montować. Tutaj mam już na stole elementy tej obudowy wyczyszczone. Mam wyczyszczony ten przewód, tę taką gumową osłonkę z boku odkurzacza. Tutaj na jedną rzecz trzeba bardzo uważać, to też uwaga do właściciela tego odkurzacza, Rafała. Ta farba schodzi z tego odkurzacza, jeżeli się użyje nawet zwykłego jakiegoś płynu do szyb, czy jakiegoś odtłuszczacza kuchennego. Zaczyna się to wycierać, to widać, że delikatnie zaczyna szmatkę farbować. Prawdopodobnie, nie wiem, być może była tutaj na zewnątrz jakaś ochronna warstwa lakieru bezbarwnego, który po prostu zszedł z czasem, a może, nie wiem, jest to jakiś lakier akrylowy. Nie mam pojęcia, nie wiem, czym malowano ten odkurzacz. W każdym razie, no, ta farba zaczyna schodzić, jak się tutaj zbyt mocno to trze, dlatego ja już starałem się tego nie wycierać bardzo dokładnie. Wziąłem tę obudowę do wanny, wziąłem delikatną szmatkę, wziąłem troszkę mydła, troszkę płynu do mycia naczyń i delikatnie to wszystko umyłem. Także no, żadnymi jakimiś agresywnymi środkami tego czyścić nie można, bo po prostu zaczyna ta farba schodzić. Na to trzeba uważać, no ale powiedzmy, że w miarę z brudu udało się to wyczyścić. No i myślę sobie, że możemy to teraz montować, tylko przed zamontowaniem jeszcze raz zrobimy próbę tego silnika, tak jak robiliśmy to już w poprzednim odcinku. Silnik mam już tutaj podłączony do przewodu zasilającego tymczasowego. Mam podłączony przez regulator napięcia koniecznie, bo nie możemy tego silnika uruchomić podłączając go po prostu do gniazdka, jeżeli on nie jest zamontowany w odkurzaczu, byłoby to niebezpieczne. Mam tutaj na wszelki wypadek okulary ochronne. Napięcie jest teraz znacznie zmniejszone, ale silniczek powinien już ruszyć. Przypominam, to jest silnik przewidziany na napięcie 230 V. No i zobaczmy. O. Już zaczyna się delikatnie obracać i troszkę zwiększy napięcie. Myślę, że całkiem ładnie ten silnik pracuje. Jedyny problem, który tutaj mamy,
o tym już mówiłem w poprzednim odcinku, jest taki, że mamy tutaj zepsuty wyłącznik tego odkurzacza. Nawet oglądaliśmy sobie w poprzednim odcinku, o co chodzi. Tutaj po prostu jeden z takich styków znajdujących się wewnątrz tego wyłącznika przegrzał się, stopił, nie kontaktuje. To myślę, że można by coś takiego dorobić, tutaj wyciąć odpowiedniej wielkości taki styk w tym wyłączniku i może nawet spróbuję to zrobić, ale przyznaję, że ze względów bezpieczeństwa, o tym już chyba mówiłem, użytkownika tego odkurzacza, wolałbym tutaj zamontować fabrycznie nowy wyłącznik. Niestety takiego wyłącznika jak ten pasującego nie udało mi się znaleźć. Tutaj mam taki wyłącznik, który jest troszeczkę za duży, on nie wchodzi w obudowę tego odkurzacza. Poza tym jest to wyłącznik chwilowy, który zamyka obwód w momencie, kiedy jest wciśnięty. Tutaj mam jeszcze jeden wyłącznik, który pasowałby na wielkość, ale on jest przewidziany na prąd maksymalny, przepraszam, 2 amperów chyba. A tutaj powinno być to jednak większe, więc nie będę go też montował. To jest taki wyłącznik czy przełącznik stosowany w jakichś urządzeniach muzycznych, nie wiem, w jakichś efektach gitarowych, które można obsługiwać nogą. W sumie nie byłby tutaj nawet złym rozwiązaniem. Na razie chyba jednak zostanie to po prostu bez wyłącznika, tak samo jak to było, kiedy ten odkurzacz tutaj trafił do warsztatu. On i tak będzie działał po podłączeniu na przykład do listwy zasilającej. No a ja będę szukał jakiegoś takiego na wielkość i jeśli chodzi o parametry, odpowiedniego wyłącznika, który tutaj będziemy mogli zainstalować. A tutaj, skoro mamy już ten silnik wyjęty, to jeszcze króciutko o historii, bo poszukałem trochę dodatkowych informacji, o których nie mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj na górze, na obudowie silnika jest napis z logo producenta, czy z nazwą producenta Lam Electric. To była firma założona w 1915 roku w Cleveland w Ohio jako Domestic Electric Company. Początkowo zajmowała w ogóle wynajęte pomieszczenia fabryczne, nie miała własnej fabryki, ale z biegiem czasu stała się jednym z wiodących w ogóle światowych producentów silników, między innymi silników do odkurzaczy. W latach 20. miała już dużą własną fabrykę właśnie w Cleveland. Współpracowała z innymi firmami, takimi jak Black & Decker, DeWalt, Stanley i innymi, a w czasie wojny w czasie II wojny światowej została przestawiona w tryb produkcji zbrojeniowej. Produkowała między innymi silniki czy części do silników dla samolotów, czołgów i jakieś elementy czy części dla artylerii. Po wojnie nazwa firmy została zmieniona z Domestic Electric Company właśnie na Lam Electric i pochodziła ona od nazwiska szefa tej firmy, którym był Richard Lam, aż do gdzieś lat 50. No i właśnie w latach 50., 60., 70. firma się bardzo dynamicznie rozwijała, zbudowała nowe fabryki w innych częściach Stanów Zjednoczonych, w Wisconsin, w północnej Karolinie. A to, co jest dla nas może ciekawe, to to, że od lat 60. produkowała też silniki dla Miele, eksportowane do Niemiec, do Europy. Kto wie, być może właśnie ten silnik Lam Electric przeznaczony na napięcie 230 V powstał z myślą właśnie o niemieckich odkurzaczach Miele, a trafił do tego odkurzacza Compact. Tego niestety nie wiem. No i w latach 80. wiem jeszcze tyle, że firma została odznaczona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden napis DIV Ametec Inc., nazwa koncernu Ametec, znanego zresztą do dzisiaj, jednego chyba z głównych producentów silników do odkurzaczy. Można je dostać praktycznie na wszystkich portalach internetowych czy aukcyjnych, a ta nazwa wzięła się na tym silniku wyprodukowanym przez Lam Electric stąd, że tak jak przeczytałem w 1956 roku, Lam Electric stała się częścią koncernu American Machine and Metals, który w 1961 roku zmienił nazwę właśnie na Ametec Inc., czyli ten napis DIV Ametec Inc. oznacza pewnie Division of Ametec Inc., czyli oddział Ametec Inc. No i możemy stąd też wychodzić z założenia, że raczej silnik ten powstał po 1961 roku, gdzieś może w połowie lat
60. No bo widnieje już na nim ta nazwa Ametek Inc., która właśnie obowiązywała, tak jak przeczytałem, od 61 roku. To jest właściwie wszystko, co tak króciutko o historii producentów tego silnika znalazłem. No to zamontujmy go może teraz ponownie w odkurzaczu. Zanim zamontujemy silnik, musimy nałożyć na niego tę plastikową obudowę. Tutaj jest taki otwór do wyprowadzenia przewodów i śrubkami musimy trafić tutaj w te otwory w obudowie. O, chyba nawet się od razu wkręca. No, teraz już wchodzi. Tutaj, nawiasem mówiąc, mamy takie znaczniki na tej gumowej uszczelce i na obudowie, które ułatwiają ustawienie obudowy. Tu też się już wkręca. Przewody też się tutaj ładnie trzymają. Fajnie. No i teraz montuję silnik tutaj w obudowie. Wkładam go po prostu w ten sposób. Tutaj będzie przykręcony śrubami, a tutaj jest jeszcze na obudowie silnika takie zagłębienie, w które wchodziła ta dolna część wyłącznika. Aha, przepraszam, jeszcze na chwilkę wyjąłem tylko ten silnik, bo zapomniałem tutaj jeszcze odrdzewiaczem troszeczkę tę obudowę układu ssącego pomalować. Niech to przeschnie i zaraz to ponownie włożymy. O, myślę, że tutaj już jest to ładnie zabezpieczone, włożone do obudowy. No dobra, to teraz bierzemy się za przewód zasilający. Mam już tutaj przygotowany oryginalny przewód zasilający, który był przy tym odkurzaczu. Tak szczerze mówiąc, to gdyby było to urządzenie używane na co dzień, to lepiej byłoby ten przewód wymienić na współczesny. No ale ponieważ jest to oryginalna część zabytkowego odkurzacza, który będzie w kolekcji i włączany tylko okazjonalnie, no to zostaje oczywiście tutaj ten oryginalny przewód. Ja tutaj wyprowadziłem te dwie żyły przewodu, zaraz jeszcze pocynuję końcówki. Tutaj zabezpieczyłem jeszcze termokuczką, żeby on się nie rozłaził, nie strzępił. No i wprowadzam go tutaj do odkurzacza. Prawdę mówiąc, to nie ma tutaj żadnej odgiętki w tym miejscu, ani żadnej gumowej przelotki. Ja sobie tak patrzyłem na zdjęcia tych odkurzaczy, ale szczerze mówiąc kompletnie nic tutaj nie widziałem, co chroniłoby ten przewód. Także no, zostawię to w ten sposób. Jeszcze sobie ewentualnie gdzieś, najfajniej byłoby, gdybym zdobył taki oryginalny odkurzacz w stanie fabrycznym i zobaczył, jak to było zrobione. No ale nic tutaj takiego nie ma, natomiast od środka warto będzie to zabezpieczyć przed wyrywaniem. Tu było jeszcze jakieś takie plastikowe kółeczko na tym przewodzie i ja może na przykład z obu stron owinę to jeszcze taśmą izolacyjną, tak żeby ten przewód przy jakimś ciągnięciu tutaj nie został wyrwany. Natomiast no tak czy inaczej trzeba zwracać uwagę na to, żeby za niego po prostu mocno nie ciągnąć. Zresztą przy żadnym urządzeniu nie powinno się ciągnąć za przewód. Aha, zobaczcie, ten kawałeczek tego przewodu, który tutaj był, myśmy go obcięli, bo tutaj w jednym miejscu pękła izolacja po prostu na nim. To on był tak w dość prymitywny sposób zabezpieczony przed wyrwaniem. Po prostu był tutaj na nim zawiązany taki węzeł. No ale nie chciałem tego tak robić, tylko zaraz tutaj jakoś spróbuję to przy pomocy taśmy izolacyjnej zabezpieczyć przed wyrywaniem. Nie chciałem tutaj na przewodzie żadnych supów wiązać, ewentualnie może jakąś klamerkę tutaj poszukam i taką plastikową klamerkę na dwie śruby zrobię, która będzie ten przewód trzymała, bo do obudowy silnika raczej nie widzę, żeby gdzieś można go było przykręcić, przymocować, tak jak to u nas było. Taka metalowa klamerka przykręcana dwiema śrubkami do obudowy i ten przewód był wtedy solidnie trzymany. Tutaj czegoś takiego nie ma. O, tutaj jeszcze na ten przewód, w miejscu, w którym on przechodzi przez obudowę, nałożyłem termokurczkę, potem nałożyłem to plastikowe takie kółeczko i na górę też jeszcze jedną większą termokurczkę. Także myślę, że wyszła z tego taka dosyć fajna blokada, która powinna chronić ten przewód przed wyrwaniem, a tutaj będzie on podłączony do przewodów idących z silnika i być może jeszcze może jeszcze taśmą tutaj ładnie do tej obudowy silnika przykleję, także będzie to już myślę dość fajnie trzymane, ale tak jak już powiedziałem, tak czy inaczej za taki przewód nie wolno szarpać.
Końcówki przewodów mam już tutaj pocynowane, żeby się nie rozłaziły. I teraz tak, gdybyśmy mieli sprawny taki wyłącznik, no to jeden z przewodów idących do silnika włączymy z jednym z przewodów, z tego przewodu zasilającego, a jedną z tych żył z przewodu zasilającego łączymy z jednym z przewodów idących do wyłącznika, a drugi przewód wychodzący z wyłącznika łączymy tutaj z tym przewodem prowadzącym do silnika. No ale ponieważ wyłącznik jest niesprawny, zresztą był niesprawny też, kiedy ten odkurzacz demontowaliśmy, to po prostu połączymy bezpośrednio ze sobą te przewody zasilające z tymi przewodami idącymi do silnika, tak jak było to zrobione, tylko tak sobie myślę, to było zrobione przy pomocy takich amerykańskich złączek, po prostu się skręca ze sobą te przewody i taką złączkę się tak jakby na nie nakręca i tak samo z tą drugą, ale przyznaję, że ja mam jakoś większe zaufanie do naszych klasycznych kostek przyłączeniowych i jednak tak to zrobię, bo ważne, żeby te przewody się tutaj nie wysunęły. Dobra, i tak samo tutaj. Tak i tak wkładamy tam głęboko te przewody. No i teraz może tak sobie myślę, że tę kostkę po prostu przy pomocy takiego dużego kawałka taśmy wkleję tutaj w ten otwór, w który normalnie wchodziła obudowa wyłącznika. No i będzie to wszystko czekało, aż znajdziemy pasujący wyłącznik. No dobra, mamy te przewody połączone i tutaj przewód też jest, myślę, w miarę dobrze chroniony przed wyrwaniem, tutaj w razie czego też jest to zabezpieczone. No to teraz zakładam tutaj taką uszczelkę i jednocześnie gumową listwę chroniącą ściany, chyba głównie przed uderzeniem tego odkurzacza, bo sam odkurzacz jest dosyć solidny. Przepraszam, nie wiem, czy to ma znaczenie, chyba nie. O, ale jednak tak lepiej pasuje. On jest już tutaj dopasowany do tej uszczelki. Muszę tutaj tylko ładnie wpasować ten rant obudowy. Dobra, wydaje mi się, że to już wszędzie dookoła weszło. Tak, chyba tak. No to teraz możemy zakładać tę górną obudowę odkurzacza. I też musimy uważać, żeby tutaj się to wszystko ładnie wpasowało. Przede wszystkim, żeby nam tutaj to nie przeszkadzało, ale nie powinno chyba. Trzeba troszeczkę nad tym popracować. Tutaj może przy pomocy śrubokrętu ostrożnie. Troszeczkę jak zakładanie opony na felgę. No, wydaje mi się, że już się to ze wszystkich stron ładnie trzyma. To teraz przykręcimy tutaj śrubki trzymające ten odkurzacz. Dwie takie dłuższe i jedną krótszą. Tutaj będzie pierwsza śrubka. Jest, weszła. Nawet się wkręca. Ta też. No, także w razie jak zdobędziemy taki pasujący wyłącznik, to w sumie dosyć łatwo i szybko można tę obudowę ponownie rozłożyć. O, jeszcze tutaj jedna śrubka na samym końcu. Ok, jeszcze sprawdzę te dwie. O, siedzi mocno.
No to zamontujmy teraz ten filtr w odkurzaczu, który zgodnie z tym, co jest tutaj napisane, powinien być wymieniany co 6 miesięcy. Tutaj w poprzednim odcinku, czy w komentarzach do poprzedniego odcinka zastanawialiśmy się trochę, z czego on jest zrobiony, bo jest to jakaś dobrej jakości, w cudzysłowie, gąbka, oczywiście nienaturalna, bo na przykład w radzieckich odkurzaczach z lat 80. trafiałem na takie filtry, czy w ogóle na całe, takie, nie wiem, służące pewnie wygłuszeniu okładziny, obudowy wewnętrzne, które kompletnie się kruszyły, a nawet stawały się takie lepkie, nieprzyjemne. Strasznie trudno było to doczyścić. Mam też takie, na przykład, nie wiem, mikrofon Tonsilu, który jest w takim pudełeczku wyłożony też w cudzysłowie gąbką, która kompletnie z kolei się rozsypała na pył. Natomiast to w dalszym ciągu spełnia swoją rolę. Tutaj jak się odkręci tę nakrętkę, może zrobię to. O, to można jeszcze z drugiej strony, muszę tę śrubkę wykręcić. Dobra, to mogę teraz wyjąć tutaj taką krateczkę ze środka. O, i cały ten filtr mogę wyjąć. Nie wiem, wymieniało się pewnie tylko te wkłady, bo po co wymieniać całe to plastikowe, całą tę plastikową obudowę. Dobra, wkładam to z powrotem. Ale jest to jeszcze w całkiem niezłym stanie, w razie czego jakby się to pokruszyło, to z jakiejś takiej cieniutkiej gąbeczki można to wyciąć, takie kółko pasujące tutaj na wymiar. Dobra, trzyma się to. No to załóżmy ten filtr teraz tutaj na ten układ ssący silnika, to po prostu na wcisk wchodzi. Bo raczej nie widzę tam żadnego mocowania, tam nie widzę, jest to po prostu na wcisk zrobione. No i jak silnik zasysa powietrze, to jednocześnie dociąga ten filtr, także jeżeli to wypadnie, no to tylko przy, nie wiem, jakimś przesuwaniu tego niewłączonego odkurzacza, wtedy faktycznie może to odpaść, ale jak już się to nałoży i włączy silnik, to siła ssania będzie to tutaj do tego silnika dociągała. No dobra, to myślę, że możemy teraz włożyć do środka, tutaj do tej komory, nasze worki na kurz. No i tak, tutaj mamy jeden taki klasyczny materiałowy worek na kurz wielorazowy, który można wytrzepać. Po użyciu można by już teraz praktycznie odkurzać, ale jest tutaj też jeszcze oryginalny, papierowy, w całkiem niezłym stanie, chyba nieużywany worek z logo producenta Interstate Engineering Corporation. O historii tej korporacji jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy. O, i te worki po zapełnieniu można było po prostu wyrzucić. Mam już worki włożone, zamykam pokrywę, zamykam tutaj klamerkę trzymającą worek na kurz. No i tak naprawdę odkurzacz mamy praktycznie już gotowy do użytku. To, czego tutaj nie ma, to jest ten wyłącznik, który znajdował się, wychodził tutaj przez ten otworek pod tą klamrą. Można go było obsługiwać nogą. Na wygląd odkurzacza to jakoś specjalnie nie wpływa. No ja go na razie zostawiłem na zewnątrz na wzór do szukania takiego pasującego. O tym już kilka razy mówiliśmy w tym i w poprzednim odcinku. Natomiast no, teraz ten odkurzacz będzie po prostu podłączany po włączeniu do listwy zasilającej. Są też takie na przykład gniazdka, które wkłada się w gniazdko w ścianie i mamy tam też przycisk, którym można takie urządzenie włączyć. Alternatywnie można by tutaj jeszcze ewentualnie na przewodzie zamontować odpowiedni wyłącznik. No ale tak na pewno nie było fabrycznie robione, więc ja zostawiłem to w tym stanie, który najbardziej odpowiada temu oryginalnemu stanowi tego odkurzacza. Tutaj spod tego otworu wylotowego naprawdę mocno dmucha powietrza. Zobaczmy, jak wciąga. Naprawdę bardzo porządnie ten odkurzacz zasysa powietrze. Ten otwór tutaj, o tym mówiliśmy w poprzednim odcinku, służył do tego, że można było tutaj po prostu podłączyć wąż i używać ten odkurzacz
jako dmuchawa, bardzo przydatna funkcja, a jeżeli tak nie był używany, to się blokowało i powietrze wylatuje po prostu tutaj tymi otworami wylotowymi po bokach. Tutaj śmiesznie widać, że zaczyna, jak zatkam te otwory, to zaczyna wylatywać też tym otworem, w który powinien być wyłącznik zamontowany. Także no, generalnie w ten sposób też może to działać, aczkolwiek najfajniej byłoby oczywiście zamontować tutaj taki możliwie oryginalny albo zbliżony do oryginału wyłącznik. Bardzo chciałbym zrobić jeszcze jeden eksperyment. Skoro sprawdziliśmy, że odkurzacz działa, chciałbym go jeszcze podłączyć do amperomierza. Nie do woltomierza, tylko do amperomierza. Wziąłem sobie do tego moją walizeczkę pomiarową z 1966 roku, czyli mniej więcej z czasów, z których pochodzi ten odkurzacz. Zresztą o tej walizeczce jest oddzielny odcinek. I mamy tutaj odkurzacz. Zrobiłem taką konstrukcję z przewodów, z takiego gniazdka. Będziemy mieć ten odkurzacz połączony szeregowo razem z amperomierzem w jeden obwód, nierównolegle, tak jakbyśmy to zrobili w przypadku woltomierza. Mam już tutaj ten przewód zasilający włączony do listwy zasilającej, odkurzacz mam włączony tutaj do tego gniazdka. No i zobaczmy teraz, co pokaże amperomierz. Tutaj podczas rozruchu za pierwszym razem widzieliście, tutaj doszło praktycznie do 10 amperów, potem spadło do jakichś 2,5-3 amperów już podczas pracy. Podczas pracy tego odkurzacza. Także no ja bym powiedział, że absolutnie nie nadają się takie wyłączniki tam 1 czy 2 amperowe. Idealnie byłoby mieć jakiś 10 amperowy, ten jest na przykład 15 amperowy, no ale to jest, tak jak już chyba pokazywałem, taki chwilowy wyłącznik, który zresztą wielkością tutaj nie pasuje. Ten by pasował, ale to są tylko 2 ampery. No bezpieczniej byłoby mieć tutaj taki wyłącznik 10 amperów, ja bym powiedział. Wtedy nie byłoby ryzyka, że on się uszkodzi. Jeszcze raz na chwileczkę to włączę. OK, wyłączam. Ten odkurzacz jest tak mocny, że w pewnym momencie tutaj zaczął mi wsysać ten fartuch BHP do środka. Dobra, odłączam tutaj całą tę naszą konstrukcję i zaraz sprzątnę ten amperomierz. To, co jeszcze bardzo chciałbym tutaj w tym odcinku zrobić, to powiedzieć parę słów, dosłownie parę zdań o historii przede wszystkim producenta tego urządzenia. Tutaj na tabliczce przeczytaliśmy, producentem była korporacja Interstate Engineering z Anaheim. Ona powstała w 1937 roku, początkowo jako Interstate Aircraft and Engineering Corporation. Założona była w El Segundo w Kalifornii, a tuż obok lotniska w Los Angeles miała fabrykę niedużych samolotów jednopłatowych, wykorzystywanych m.in. do ćwiczeń amerykańskich pilotów wojskowych. Tak się zastanawiam, czy zdarzały się przypadki, że późniejsi piloci z okresu II wojny światowej, którzy pilotowali tak zwane latające twierdze B-17 i uczestniczyli na przykład w jakichś nalotach na niemieckie miasta, być może mieli za sobą właśnie ćwiczenia na przełomie lat 30. i 40. czy na początku lat 40. na samolotach Interstate. To jest w ogóle oddzielny rozdział, o którym można by, myślę, długo opowiadać. W 1945 roku, po zakończeniu II wojny
firma postanowiła skupić się na produkcji urządzeń domowych, zmieniła nazwę na Interstate Engineering, tą, którą mamy tutaj na tabliczce znamionowej na tym odkurzaczu, i produkowała między innymi właśnie odkurzacze, ale mimo to nadal pozostała wierna także branży lotniczej, nadal miała kontrakty wojskowe i produkowała między innymi, tak jak przeczytałem, kabiny do helikopterów. No, ten odkurzacz też coś z takiej kabiny helikoptera ma. W połowie lat 50. Interstate Engineering przeprowadziło się do Anaheim w Kalifornii, tuż pod Los Angeles, a tak jak przeczytałem, od końca lat 60. zmieniło właścicieli. Wydaje mi się jednak, że urządzenia te powstawały nadal pod nazwą Interstate Engineering, tylko po prostu koncern ten czy korporacja ta należała do innych właścicieli. To jest to, co znalazłem o historii firmy produkującej ten odkurzacz, natomiast o historii samego odkurzacza znalazłem tylko tyle, że podobno początkowo odkurzacze te produkowane właśnie od 1945 roku przez Interstate Engineering podobno powstawały na potrzeby linii lotniczej do sprzątania samolotów, a zamówił je ponoć sam Howard Hughes, ekscentryczny amerykański miliarder i konstruktor samolotów. Można obejrzeć bardzo, bardzo ciekawy film o jego biografii. Natomiast od 1946 roku podobno odkurzacze te były w publicznej sprzedaży, pojawiły się na rynku i stały się bardzo, bardzo popularne przez kolejne kilkadziesiąt, właściwie ponad 50 lat. I tak jak chyba powiedziałem w poprzednim odcinku, nie jestem pewien, czy czasami nie do dzisiaj powstają troszkę różniące się konstrukcją, ale nawiązujące do tych wczesnych modeli Compact, modele produkowane przez firmę TriStar. Ja poszukałem troszkę na stronach amerykańskich kolekcjonerów, znalazłem m.in. bardzo fajną stronę właśnie z kolekcją różnych typów czy różnych modeli tych odkurzaczy Compact. Przypominam, ten jest oznaczony, ten model czy ten typ jest oznaczony jako C6 i to nam bardzo ułatwia datowanie tego odkurzacza. Na tej stronie internetowej, być może link do niej postaram się zamieścić w opisie tego nagrania albo w jednym z komentarzy, mam między innymi zewnętrznie bardzo podobny do tego odkurzacza model C4. Tam są na przykład egzemplarze z roku 57, 60, czyli gdzieś z końca lat 50., początku 60. Potem widziałem tam także model C5, właściwie bardzo podobny do tego z 61 roku. No i później znalazłem kilka modeli C6, dokładnie takich jak jeden właściwie praktycznie identyczny jak ten, inny w troszeczkę innym kolorze. I to były odkurzacze z 1964 roku, ten identyczny do tego, który teraz oglądamy, albo z roku 1966. Ja bym gdzieś mniej więcej opowiadał się za tym, że ten odkurzacz być może pochodzi gdzieś właśnie z okolic roku 1964. Później widziałem tam cały czas bardzo podobne zewnętrznie, jeżeli chodzi o konstrukcję, odkurzacze Compact model C7 z lat 70. C8 produkowany też chyba pod koniec lat 70. przez kanadyjski oddział Interstate Engineering. Potem widziałem takie odkurzacze z lat 80. To były odkurzacze C82 albo CXL, produkowane chyba do 85 roku, natomiast od 86 roku pojawiają się takie odkurzacze, ale już produkowane pod marką TriStar, też odkurzacze CXL, albo także odkurzacze TriStar CXL z końca lat 90. No, taki stosunkowo najnowszy, który widziałem, to był TriStar A101, chyba z 2001 roku, ale on już miał troszeczkę inną konstrukcję, już tutaj inne były elementy tej obudowy i chyba wykonany był też z innego materiału. Odkurzacze, które konstrukcyjnie i jeżeli chodzi o detale obudowy zbliżone są do tego, powstawały mniej więcej właśnie gdzieś do lat 90.
Ciekawe jest też to, że na wielu tych odkurzaczach, które widziałem tutaj z drugiej strony, znajdują się naklejki jubileuszowe na rocznicę. Myślałem, że najpierw na rocznicę produkcji tych odkurzaczy, ale to jest ewidentnie rocznica powstania Interstate Engineering, jeszcze wtedy jako Interstate Aircraft and Engineering Corporation w 1937 roku, bo wydaje mi się, że w 1957 roku na egzemplarzu odkurzacza C4 widziałem taką naklejkę na 20-lecie, jakąś jubileuszową naklejkę na 20-lecie, czyli pewnie właśnie na 20-lecie powstania Interstate Aircraft and Engineering Corporation. I ten odkurzacz też ewidentnie miał tutaj taką jubileuszową naklejkę. Niestety niewiele można już z niej przeczytać, ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest to model gdzieś, no powiedzmy tak bardzo ogólnie, z połowy lat 60. Bardzo chciałem Wam też jeszcze pokazać ciekawe akcesoria do tego odkurzacza wężem. Zajmiemy się za chwileczkę, ale chciałem Wam pokazać przede wszystkim fantastyczną kopertę, w której chyba znajdowały się oryginalnie papierowe worki na kurz do tego odkurzacza. Tutaj jest m.in. adres Interstate Engineering Corporation, East Vermont Avenue, Anaheim, Kalifornia. Tutaj jest pani, która mówi, że jest ważne, żeby zawsze używać oryginalnych części Interstate. Możemy tutaj sobie obejrzeć bardzo ładnie na tym rysunku różne ssawki, rury, właśnie wąż do tego odkurzacza. Ja wiem, że właściciel tego odkurzacza, Rafał, kilka z tych dodatków, akcesoriów do tego odkurzacza posiada, ale już, żeby ułatwić transport, tutaj do mnie dotarł tylko sam odkurzacz z wężem. Tym wężem jeszcze się za chwileczkę zajmiemy. Tutaj po drugiej stronie tej fantastycznej koperty na górze jest napis, to są oryginalne worki papierowe na kurz Interstate. Tutaj jest napisane: dbaj o Twój odkurzacz, a Twój odkurzacz zadba o Ciebie. No i tutaj na górnym lewym obrazku jest napisane, żeby co kilka miesięcy wyjąć ten materiałowy worek na kurz, oczywiście niezależnie od tego, że co jakiś czas trzeba go było opróżniać, odwrócić go na drugą stronę i wężem dołączonym tutaj na wylocie powietrza po prostu przedmuchać ten cały worek, wydmuchać z niego kurz, który osiadał tutaj gdzieś głębiej w tym materiale na ściankach. No, zakładam, że trzeba to było robić gdzieś tam w ogrodzie, a niekoniecznie w domu. Potem na tym drugim górnym obrazku jest też, po prawej stronie jest też napisane, żeby co jakiś czas włączyć ten wąż do wylotu powietrza, włożyć drugą jego końcówkę tutaj do tej komory, w której znajduje się worek na kurz, i przedmuchać wszystkie resztki brudu, które tutaj gdzieś mogłyby zalegać i blokować odkurzacz. Tutaj na dole po lewej stronie na tym rysunku jest pokazany sposób czyszczenia filtra. Filtr już tutaj wyjmowaliśmy. Jest tutaj napisane, aby wyczyścić filtr, wyjmij go z odkurzacza, no i też przedmuchaj go wężem włączonym tutaj na wylocie powietrza, czyli pełniącym rolę dmuchawy. No i co 6 miesięcy filtr należało wymienić. No i jest tutaj jeszcze na dolnym rysunku o czyszczeniu szczotki. Tej szczotki tutaj akurat nie mamy. Chodzi tylko o to, żeby tym odkurzaczem odkurzyć, czy przedmuchać też te włosy na szczotce, a jeżeli się zużyły, no to po prostu taką szczotkę wymienić. No i na dole jest napisane, aby najlepiej czyścić, używaj najlepszych, oryginalnych części Interstate. Szkoda, że nie mamy też instrukcji obsługi do tego odkurzacza. Przypuszczam, że jakaś instrukcja w komplecie się znajdowała, ale ta koperta również jest bardzo, bardzo ciekawa. Szkoda, że nie ma tutaj nigdzie daty na niej, ale sądząc po ubiorze pani, która tutaj prezentuje obsługę odkurzacza, no są to pewnie właśnie gdzieś jest to gdzieś mniej więcej połowa lat 60. A jeżeli chodzi o akcesoria do tego odkurzacza, to dostałem razem z odkurzaczem do prezentacji na kanale ten oryginalny wąż. Tutaj zobaczcie jeszcze z napisem Interstate. On niestety jest już tutaj, zwłaszcza w tym miejscu, ale w niektórych innych miejscach też dość mocno poprzecierany i bardzo się ten materiałowy oplot rozchodzi. Przyznaję, że tak nie bardzo mam pomysł, co z tym zrobić, no bo na pewno nie uda mi się odtworzyć takiego oplotu. Można by ewentualnie spróbować ten wąż obciąć w tym miejscu i jeszcze raz go tutaj zamontować. Ja sobie pomyślałem, że być może udałoby się to owinąć takim
materiałowym, nawet trochę samoprzylepnym bandażem. On jest naprawdę mocny, to jest chyba z bawełny wykonane. Można by to albo skleić, albo zeszyć i porządnie ten wąż przedtem owinąć, czy właściwie zabandażować. Ale przyznaję, że jak zamawiałem ten bandaż, to miałem wrażenie, że on jest bardziej taki beżowy, a on jest w takim oliwkowym kolorze. I on trochę nie do końca tu pasuje, jeżeli już to do tego wzorku, który jest na tym wężu. Ale zamówiłem jeszcze taką bawełnianą taśmę samoprzylepną, też podobno dosyć mocną, która jest w kolorze beżowym. Więc ona do mnie jutro, pojutrze powinna przyjść i zaraz Wam pokażę, czy lepiej tutaj pasuje i ewentualnie spróbujemy zastosować taką taśmę, żeby ten wąż zabezpieczyć, zabandażować, żeby to się dalej nie rozchodziło. O, dostałem już taką taśmę, o której przed chwilą wspominałem, z tym, że ona jest niestety, znaczy po pierwsze jest węższa dużo od tego bandaża, wolałbym, żeby ona jednak była co najmniej tej szerokości, a po drugie ona jednak się dosyć łatwo odrywa, natomiast ten bandaż jest, ja go urwę, ale on jest jednak nieporównywalnie silniejszy, mocniejszy od tej taśmy, także mimo, że on jest w takim oliwkowym kolorze, to ja go tutaj zastosuję, to nie wygląda najgorzej, no, zwłaszcza, że będzie to tak naprawdę chyba tylko tutaj na tej końcówce, może też tę drugą końcówkę też, żeby nie było tej papierowej taśmy, może też owinę, nawet w jakiś tam sposób, na swój sposób to pasuje do tego węża, natomiast jeżeli właściciel tego odkurzacza, Rafał, będzie chciał to w ten sposób poprawić, to polecam poszukanie takiego, to się nazywa chyba bandaż maskujący, można to dostać na portalach aukcyjnych, w różnych tam w ofertach militarnych i to jest w kolorach jakichś tam kamuflażu oliwkowym, ale jestem pewien, że można to też znaleźć w takim jasno-brązowym czy beżowym kolorze i myślę, że to by tutaj właśnie bardzo dobrze pasowało, ale na razie postaram się to w ten sposób zabezpieczyć. Momencik, wezmę troszkę ostrzejsze nożyczki. O, te ładnie ucinają. Jest ten bandaż bez przesady, on nie jest jakiś strasznie mocny, ale jednak się tutaj, mam wrażenie, całkiem nieźle się trzyma. Może w ten sposób spróbuję to owinąć. Najpierw to tak dosyć mocno naciągnę. Tak. On nawet do pewnego stopnia jest samoprzylepny, aczkolwiek ja go jeszcze na końcu myślę, że podkleję takim klejem, który też do tkanin się nadaje, żeby to troszeczkę mocniej jednak trzymało. No i myślę, że na tyle, na ile byłem w stanie, tutaj ten wąż zabezpieczyłem, przynajmniej w tych miejscach, w których on się najbardziej rozplatał. Tutaj po dwóch stronach tak naprawdę to wymagałby on też zabezpieczenia. Tutaj w tych miejscach, gdzie ten oplot jest już poprzecierany i zaczyna się rozchodzić, no ale to prawdę mówiąc trzeba by okręcić tutaj, nie wiem, 1/3 czy 1/4 tego węża takim bandażem, taką taśmą. Ja bym polecał jednak taki bandaż w tym kolorze, tyle że mocniejszy, co najmniej tak jak ten, który nie będzie się niszczył. No, ewentualnie można by oczywiście poszukać gdzieś na zagranicznych aukcjach takiego oryginalnego węża, albo wziąć jakiś wąż, nie wiem, od polskiego odkurzacza, ale to zawsze będzie troszeczkę inny wzór. Zmierzyć średnicę, czy on będzie tutaj pasował i ewentualnie cały ten wąż wymienić, ale prawdę mówiąc ja bym zostawił ten, który tutaj jest, bo jest to jednak odkurzacz kolekcjonerski, no i fajnie byłoby mieć taki, nawet jeżeli on nie jest w bardzo dobrym stanie, fajnie byłoby mieć taki oryginalny wąż od tego odkurzacza, no ale mam nadzieję, że teraz przynajmniej w najbliższym czasie to się nie będzie rozchodziło, a właścicielowi tego odkurzacza polecam też poszukanie właśnie takiego jasno-beżowego czy jasno-brązowego bandaża, którym można by ewentualnie ten oliwkowy oplot tutaj zastąpić. Pewnie wyglądałoby to troszkę lepiej. Ta taśma, którą tutaj mam, jest na to moim zdaniem za słaba. No i myślę, że to już jest finał tego naszego dzisiejszego odcinka o montażu tego amerykańskiego odkurzacza Compact. Myślę, że mniej więcej z około 1964 roku. Podsumowując, chciałem tylko powiedzieć, że odkurzacz jest sprawny, natomiast wymontowaliśmy z niego
wyłącznik, który w tym odkurzaczu był niesprawny, jest tutaj spalony, stopiony jeden ze styków. Ja postaram się to naprawić, aczkolwiek najlepiej byłoby jednak znaleźć i zamontować tutaj, no najlepiej oryginalny, a w każdym razie pasujący tutaj wyłącznik. Bardzo dużo tych wyłączników, które są dostępne dzisiaj u nas na rynku, po prostu tutaj nie pasuje albo wymiarami, albo pod względem właściwości. Patrzyliśmy sobie na amperomierzu. Ja bym powiedział, że tutaj wyłącznik powinien mieć około, no co najmniej 6 amperów 250 V. Lepiej byłoby 10 amperów 250 V, tak jak ten, na przykład 15 amperów 250 V, ale ten tutaj absolutnie nie pasuje. Ten wyłącznik, który oglądaliśmy, też jest za słaby, bo on ma chyba tylko 2 ampery. Tak, jeszcze raz 2 ampery 250 V. On jest tutaj, on ulegnie tutaj pewnie dosyć szybko zniszczeniu. Takie plastikowe wyłączniki do lampek 1 czy 2 amperowe też się tutaj nie nadają. Ja sobie tak myślę, że w tym odkurzaczu prawdopodobnie był zamontowany ten wyłącznik, który był przewidziany jednak na pracę tego odkurzacza w amerykańskiej sieci, tak jak tutaj jest na tabliczce znamionowej, z napięciem 110-115 V. Następnie, kiedy ten odkurzacz trafił do Europy, prawdopodobnie wtedy wymieniono w nim ten silnik na silnik Lam Electric, być może nawet tego samego producenta jak silnik, który znajdował się tutaj oryginalnie, ale już przewidziany na 230 V i prawdopodobnie ten wyłącznik okazał się niewystarczający pod względem właściwości prądowych i po prostu uległ tutaj spaleniu, uszkodzeniu. I nawet jeżeli byśmy zamontowali tutaj oryginalny wyłącznik, to ja bym powiedział, że najbezpieczniej byłoby ten odkurzacz jednak uruchamiać na przykład przy pomocy takiego regulatorka napięcia w momencie włączenia go gdzieś na 110, 100 kilkunastu voltach, natomiast jak ten odkurzacz już będzie działał, to wtedy byśmy sobie go mogli podkręcić do tych powiedzmy 220 czy 230 V, czyli uruchamialibyśmy ten odkurzacz z takim soft startem i to by, myślę, zapewniało bezpieczeństwo też takiemu wyłącznikowi, który tutaj byłby zamontowany. No i w ogóle warto taki regulator napięcia przy starych urządzeniach wykorzystywać. Tutaj mam na przykład wyłącznik, który wymiarami też by tutaj nie pasował, poza tym jest to taki klasyczny hebelkowy wyłącznik, no i tutaj jest właśnie napisane, nie wiem, 6 amperów 250 V albo 10 amperów 125 V i przypuszczam, że trochę podobna sytuacja jest właśnie z tym wyłącznikiem, że on, jeżeli działał w sieci amerykańskiej, to te właściwości prądowe tego wyłącznika były odpowiednie. Jeżeli był zmieniony tutaj silnik, no to okazało się, że ten wyłącznik po jakimś czasie uległ uszkodzeniu. Tak tylko przypuszczam, bo w momencie, kiedy ten odkurzacz demontowaliśmy, ten wyłącznik też był niesprawny, ale cieszę się, że tak czy inaczej można z tego odkurzacza korzystać. Ja nawet go już na sam koniec podłączę właśnie przez taki regulator napięcia przy zmniejszonym napięciu i potem je troszeczkę podkręcimy. Myślę, że w ten sposób stare urządzenia, takie jak ten odkurzacz, bardzo warto uruchamiać. Jeszcze raz Wam bardzo za ten dzisiejszy i za poprzedni odcinek dziękuję. Cieszę się też, że troszeczkę udało się zabezpieczyć przed dalszym niszczeniem ten wąż. Cieszę się, że obejrzeliśmy sobie tę kopertę z rysunkami akcesoriów do tego odkurzacza. No i mam nadzieję, że jeszcze tego typu stare amerykańskie urządzenia będą tutaj na kanał trafiały, a ja na koniec jeszcze raz bardzo Rafałowi dziękuję za wypożyczenie tego odkurzacza i umożliwienie jego prezentacji na kanale. Cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach.